Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich na konferencji wynikowej za pierwsze półrocze 2024 roku dla spółki Kripijar S.A. Po stronie spółki zarząd Grzegorz Piekart, Dzień dobry. Krzysztof Kwiatek i standardowo na początku Grzegorz przybliży wyniki finansowe, a później przejdziemy do części produkcyjno-projektowej. Także Grzegorz, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. A zatem, co ciekawego działo się w pierwszym półroczu 2024 w Kripijar i jak to się przełożyło na wyniki finansowe tego okresu? Przede wszystkim mieliśmy dwie premiery dodatków do Greenhella na PC, Flamekeepera, którego wydaliśmy w styczniu 2024 oraz Anteatera w kwietniu 2024. Oba te dodatki z grubsza spełniły swoje oczekiwania. Mieliśmy połączone z wydaniem tych dodatków promocję, dodatkową widoczność na Steamie, także jesteśmy całkiem zadowoleni z tego, jak one performowały. Jeden trochę lepiej, drugi troszkę może gorzej, ale ogólnie jakby spełniły swoje oczekiwania. Jeżeli chodzi o stronę produkcyjną, to tylko tutaj nadmienię, co robiliśmy, a później bardziej szczegółowo to poomawiamy na dalszym etapie, mówiąc o poszczególnych projektach. Także produkcyjnie jeszcze na PC-cie robiliśmy w pierwszym półroczu i w trzecim kwartale dodatek dekoracje oraz też jakby zewnętrznymi siłami, ale przy jakiejś naszej kontroli pracowaliśmy też nad wersjami na obecne wersje konsol PlayStation i Xbox i premierę dodatku mieliśmy w sierpniu tego. No i oczywiście najważniejsze produkcyjnie z naszej perspektywy to Star Rapture, także tutaj bardzo dużo się i w tym półroczu i ciągle się jeszcze dzieje. Jeżeli chodzi o takie główne liczby, które nas charakteryzowały w pierwszym półroczu i na koniec tego pierwszego półrocza, mieliśmy 14 800 000 przychodów ze sprzedaży, 26% mniej niż w tym samym okresie w poprzednim roku. Jeżeli chodzi o zyskowność naszej działalności na poziomie EBITDA, to było 5,8 miliona wobec blisko 12 milionów w ubiegłym roku. Zysk netto 6,1 miliona, 52% mniej niż w zeszłym roku, czyli wtedy to było 12,8 miliona złotych. Na koniec pierwszego półrocza mieliśmy 72,7 miliona złotych w krótkoterminowych aktywach finansowych. Już o strukturze tego opowiem później. No i wydaliśmy na produkcję naszych dwóch tytułów 6,2 miliona złotych w porównaniu 6,4 miliona złotych w porównaniu z 6,2 miliona w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Ustabilizował nam się poziom zespołu, to jest 66 osób i to jakby jest stabilna liczba, jeżeli chodzi o to, gdzie jesteśmy dziś i gdzie byliśmy też na początku roku. Mniej więcej ten poziom jest taki sam. Jeżeli chodzi o sprzedaż na naszych kluczowych platformach, to sprzedaliśmy blisko 860 000 kopii brutto, z tego 750 000 ponad kopii było na PC-cie, Steamie i 104 000 na tych dużych konsolach. No, wygląda to tak, że jakby wolumeny udaje nam się dużo większe sprzedawać, w szczególności na PC-cie. Dzięki temu też jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób hamować, czy wręcz podtrzymywać spadek przychodów na tej platformie. Gorzej to troszkę wygląda na konsolach, tu zarówno wolumeny w sztukach, jak i mimo tam jakichś dodatkowych przecen przychody, no niestety tutaj osiągamy mniejsze. Także tak to wygląda. No, przebiliśmy 6 milionów sprzedanych kopii na tych trzech dużych platformach. Jakimś tam patrząc nawet po tym wykresie widać, że ten tempo w ostatnim czasie przyspieszyło, także zmierzamy w jakimś kierunku tych kolejnych milestone'ów takich milionowych. Jeżeli chodzi o sam rachunek wyników, to co wspominałem, przychody nam spadły o 26%. Tak jak mówiłem, jest to gdzieś tam powiązane ze spadkiem, starzeniem się Greenhella jako produktu. Też obchodziliśmy ostatnio 5-lecie
od wydania 1.0 na PC-cie i też to, co już wspomniałem, działaniami, które podejmujemy, promocjami powiązanymi z contentem, jakimiś tam przecenami, zdobywaniem nowej widoczności. Udaje nam się, jeżeli chodzi o PC-ta, w jakiś tam sposób ten spadek zahamować, co przy jednoczesnym spadku przychodów na konsolach i również spadku przychodów z tytułu tantiem od tych podmiotów, które wydają Greenhella na platformy Nintendo Switch i platformy VR-owe, no to koniec końców jakby struktura wygląda tak, że rośnie nam udział przychodów z PC-ta. To jest blisko 70% w pierwszym półroczu przychodów z tej platformy w porównaniu do około 50% przychodów w analogicznym okresie w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o koszty operacyjne, to wzrosły nam one o 15% rok do roku. Tutaj są jakby dwie najważniejsze jakby ruchy, które na to wpłynęły. Z jednej strony w pierwszym półroczu w tym roku rozpoznawaliśmy już koszt związany z programem motywacyjnym i to było 2,4 miliona złotych, także to nam te koszty powiększyło. Z drugiej strony mieliśmy mniejsze koszty związane z produkcją dodatków, w szczególności portowania Greenhella tak naprawdę na konsolę. Oraz nie mieliśmy też znaczących wydatków zewnętrznych, takich marketingowych, więc usługi obce nam spadły o 28%, więc w konsekwencji jakby wzrostu wynagrodzeń w związku z programem motywacyjnym i spadku kosztów usług obcych w związku z tymi dwoma czynnikami, które wspomniałem, no to jakby wyszliśmy na ten przyrost 15% wszystkich łącznych kosztów. W pozostałych pozycjach nie mamy jakichś znaczących, większych zmian, tam jedynie jakieś troszeczkę wyższe wydatki w drugim kwartale związane z imprezami, które się wtedy odbyły, czyli mieliśmy Digital Dragons, gdzie jesteśmy jednym ze sponsorów, gdzie się promowaliśmy. To jest jeszcze taki element. No a koniec końców spadek rentowności, też o którym wcześniej wspominałem, przede wszystkim wynika ze spadku przychodów. Tak? Jakby to jest najważniejsze, co się zmienia. Struktura kosztów jest stosunkowo stabilna, poza tymi rzeczami, które wspominałem. Wynik na działalności finansowej też był niższy teraz, no bo mamy mniejszą pulę gotówki, które gdzieś tam przynoszą te dochody odsetkowe, a koniec końców kluczowe w rentowności jest spadek po prostu przychodów. Jeżeli chodzi o bilans, to tu właściwie nic ciekawego się nie dzieje. Mamy wzrost aktywów trwałych wynikający przede wszystkim z wydatków na Star Rapture, które są aktywowane, plus pojawiło nam się aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z rozliczaniem IP Boxa w trakcie roku. Pozostałe pozycje bym powiedział, że są w większym stopniu już bez znaczenia, czy raczej jakby istotność ich jest nieduża. Jeżeli chodzi o stronę pasywów, no to też tutaj się niewiele zmieniło w porównaniu z początkiem roku. Dalej właściwie dominuje tam kapitał własny, zobowiązania są na stosunkowo podobnych poziomach, jak były wcześniej. Tu nic właściwie istotnego nie mamy. Jeżeli chodzi o cash flow, no to dalej stosunkowo mocny, mimo tych spadających przychodów i zysków, mocne przepływy z działalności operacyjnej w kwocie 9 milionów złotych. W działalności inwestycyjnej te kwoty są takie dość duże. To wynika z tego, że nam się rozliczały nabycia i spłaty obligacji krótkoterminowych, których tam między innymi utrzymujemy te nasze posiadane środki pieniężne. No i oczywiście wydatki inwestycyjne związane z nabyciem środków trwałych i nakładów na Star Rapture. Tych nakładów na Star Rapture w pierwszym półroczu mieliśmy 5,1 miliona złotych. No i jakby też już na koniec kwartału, w ostatnim półrocza, na 30 czerwca mieliśmy już wypłaconą dywidendę do KDPW, także mimo, że ona była do akcjonariuszy chyba na początku lipca wypłacona, to z nami już z bilansu ta kwota zeszła z końcem czerwca, także te 9,2 miliona złotych w działalności finansowej to jest właśnie ta pozycja. I to jest tyle. Teraz oddam głos Krzysztofowi, poopowiadamy trochę, co się dzieje w naszych projektach.
Dziękuję Grzegorz. Także przechodzimy do części projektowo-produkcyjnej. Zaczniemy od krótszych tematów, czyli od Greenhella pierwszego. Wspomnimy też coś o Greenhellu drugim. No i na samym końcu przejdziemy do jakby tej najważniejszej części, czyli do Star Rapture. Także zaczynając od Greenhella pierwszego i części PC-towej, tak jak Grzegorz na początku wspomniał, na początku września ukazał się kolejny dodatek kontentowy Dekoracje. Jesteśmy bardzo zadowoleni z odbioru wśród graczy. Jesteśmy zadowoleni też z tego, jak dodatek performował na Steamie. Zdecydowaliśmy się też, że będzie to już ostatni dodatek kontentowy do Greenhella pierwszego, dlatego że no, od jakiegoś czasu widzimy już taką tendencję, że po pierwsze gra jest już kompletna i ciężko jest nam tworzyć nowe treści, które by były w jakiś sposób przełomowe dla tej gry. I jakby ruch, który się dzieje, dobra sprzedaż często jest już na tym etapie dojrzałości projektu efektem jakichś naszych zabiegów tutaj promocyjnych, eventów na Steamie, featureowania przez Steama i tak dalej. Także nie widzimy super dużego wkładu nowych dodatków, natomiast gdzieś mamy potrzebę de facto zagospodarowania ludzi, którzy przy Greenhellu pracowali, więc podjęliśmy decyzję, że po prostu zespół z Greenhella pierwszego zostanie wdrożony do Star Rapture. My zostaniemy oczywiście przy saporcie technicznym do części PC-towej, także wciąż słuchamy graczy, naprawiamy najpoważniejsze błędy i pracujemy nad tą stroną technologiczną. Natomiast w chwili obecnej wstrzymaliśmy się po prostu już z rozwojem kontentu tego produktu, co oczywiście nie oznacza, że gdzieś tam coś jest nie tak z sprzedażą Greenhella, bo tam cały czas się dużo dzieje i dobrze się dzieje. Natomiast tak jak wspomniałem, duża tutaj jest rola promocji, w których bierzemy udział. Grzegorz, czy jeszcze chcesz coś dodać do tej części? To jest okej wszystko. Dobrze. Teraz Greenhell pierwszy, część konsolowa, więc wyszedł Greenhell na konsolę najnowszej generacji. Spełnił nasze oczekiwania. My tutaj nie myśleliśmy o jakiejś nie wiadomo jakiej sprzedaży, raczej gdzieś głównym powodem przejścia na to było po pierwsze, że gra i tak już się sprzedawała w większości na nowych konsolach, a po drugie gdzieś dotarliśmy do takiej bariery technologicznej i nie bylibyśmy w stanie dodawać już kolejnych dodatków do tych starych wersji, dlatego że jakby technologia, wydajność już były dla nas ścianą. Dzięki temu mogliśmy wciągnąć kolejne dodatki do tej części, do tej wersji na nowe konsole. Czy będziemy jakiś dodatek kolejny wciągali? Zobaczymy, rozważamy koszty versus potencjalne zyski. Natomiast tak jak w przypadku PC-ta na pewno nie ustajemy z supportowaniem tej strony technologicznej. Wiemy, że mamy tam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia i pracujemy między innymi nad wydajnością. Ja bym tylko uzupełnił, tak, że właśnie jakby powtórzę trochę, ale intencją wydania tych wersji było przede wszystkim to, żeby dodać tam ten nowy content, którego tam jeszcze nie było i jakby patrząc na to przez ten pryzmat, to z tych wyników sprzedażowych jesteśmy zadowoleni, no bo to właśnie zadziałało mniej więcej tak jak promocja z nowym contentem, nawet trochę lepiej niż promocja z nowym contentem, jeżeli mieliśmy
mieliśmy te poprzednie contentowe promocje na starych konsolach. I tak jakby nie spodziewaliśmy się też wielkiego skoku, bo już właściwie od wielu miesięcy i tak większość sprzedaży wersji na PS4 była i starego Xboxa One była sprzedawana na PS5 i tych nowych Xboxach Series. Także tu jakby też nie mieliśmy oczekiwań, że dołożenie tej wersji będzie jakimś game changerem znaczącym. I to właściwie tyle. Tak. Tak jak obiecałem, wspomnimy teraz troszkę o Green Hellu drugim. Uchylimy rąbka tajemnicy, na jakim etapie jesteśmy, więc przeszliśmy przez pewien bardzo ważny dla nas etap koncepcyjny, czyli nad wybraniem de facto głównego kierunku, w którym druga część Green Hella powinna zmierzać, i zdecydowaliśmy się na to, że nie będziemy eksperymentować z gatunkiem, nie będziemy zmieniać głównych zasad świata, głównych feature'ów, oprzemy się na fantazji z Green Hella pierwszego, czyli tej takiej fantazji realistycznego survivalu, gdzie jest mały człowiek versus wielka zagrażająca życiu dżungla. Bo za to właśnie gracze pokochali to IP, także jakby chcielibyśmy tutaj spełnić ich oczekiwania, nie chcielibyśmy ich zaskoczyć czymś dziwnym. Znamy przypadki, kiedy kontynuacje, drugie części IP były eksperymentem, skręcały w zupełnie inną stronę i często to się kończyło jakby zawodem wśród graczy, więc wiemy, jak olbrzymi jest potencjał tego IP i podchodzimy tutaj do tematu bardzo ostrożnie. Natomiast chcielibyśmy dopracować i ulepszyć w zasadzie wszystko, co było w pierwszej części, a dodatkowo takim featurem dla nas bardzo ważnym będzie dodanie głębi do świata w Green Hellu. Nie zdradzimy Państwu jeszcze w tym momencie, na czym ta głębia będzie polegała, bo też nie chcemy tutaj dawać pomysłów potencjalnej konkurencji. Natomiast myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tej decyzji. Przeszliśmy dosyć długą drogę i przeszliśmy przeróżne opcje, które rozważaliśmy, które nam się nawet na niektórych w pewnym momencie podobały i wydawały się interesujące, natomiast właśnie po dłuższej analizie jesteśmy w tym miejscu i wydaje nam się, że to jest najlepszy kierunek dla drugiej części. Jest on też bardzo dobry pod tym kątem, że patrzymy na możliwość jak najszybszego zrobienia tego produktu. Wiadomo, robienie czegoś nowego, eksperymentowanie z nowymi mechanikami, z nowymi feature'ami zawsze zabiera najwięcej czasu, więc tutaj nie ma tak naprawdę powodu, żebyśmy mieli tą bazę zmieniać, ale jest wiele opcji, żeby ją właśnie rozbudować, udoskonalić, pogłębić i zaplanować sobie tą produkcję tak, żeby ona poszła szybko, no bo znając Green Hella pierwszego mamy odpowiedzi na większość pytań i przeiterowane to, co jest w grze już bardzo dobrze. Następnym etapem będą prace koncepcyjne już nad poszczególnymi feature'ami, nad tym, żeby się zastanowić, które mechaniki uznajemy za na tyle dobre, że nie ma potrzeby ich zmieniania, ulepszania, które są dobre, ale chcielibyśmy je rozbudować, no i takie, które ewentualnie widzimy i śledzimy od samego początku, od wydania produktu, że moglibyśmy po prostu je zrobić lepiej i inaczej. Także kolejnymi etapami właśnie będzie wnikanie w te szczegóły,
Natomiast no, produkcja na pewno nie wystartuje, zanim nie dowieziemy Star Rapture do Early Accessa. Star Rapture. Star Rapture, tak. Dobrze, więc przechodzimy teraz do Star Rapture. Zaczniemy od krótkiego podsumowania prac produkcyjnych. Mamy już wszystkie bazowe mechaniki. Właśnie zamknęliśmy kolejnego milestone'a. No i w tym momencie naszym jakby kolejnym takim dużym celem, w zasadzie w tym momencie najistotniejszym, jest zrobienie jeszcze w tym roku wersji beta. Na tym się skupiamy. Przez wersję beta rozumiemy produkt, który jest niemalże gotowy do wydania, ale produkt, na który możemy spojrzeć i zastanowić się, co jeszcze w nim można dopracować, a czego nie trzeba już ruszać w tej wersji early accessowej. Także no, nie myślimy jeszcze o dacie premiery, bo nie mamy tego produktu w ręku, więc na razie staramy się robić to etapami i fokusować na tym, co najważniejsze. Jeśli będziemy mieli już w ręku grę i będziemy z niej zadowoleni, no to przyjdzie czas na szukanie okien do wydania. Żeby zrealizować ten cel tegorocznej bety, musimy zmienić niektóre aspekty w naszej produkcji, dlatego że tempo prac nie do końca jest dla nas zadowalające, jeśli chodzi o dociąganie feature'ów na taki poziom jakościowy dla Early Accessa. I tutaj widzimy jakby pole do poprawy, pole do modyfikacji takiego naszej codziennej metodologii, żebyśmy mogli pracować po prostu szybciej i szybciej, osiągać jakość w poszczególnych elementach. Natomiast gra jest bardzo rozbudowana, jeśli chodzi o Early Access, nieporównywalnie do Green Hella, więc musimy pracować nad wieloma elementami poniekąd równocześnie i gdzieś też no tutaj naszą rolą jest to, że no jest formuła wydania w Early Accessie polega na tym, że wydaje się produkt we wczesnym dostępie, a wczesny dostęp też oznacza, że nie wszystkie elementy są dopracowane. Niektóre early accessy oznaczają, że większość elementów nie jest dopracowanych i później jakby dochodzenie do tej wersji 1.0 polega na dopracowywaniu tych wszystkich elementów. Także my tutaj mamy parę takich rzeczy, parę głównych filarów, nad którymi pracujemy, które staramy się każdego tygodnia na wyższy poziom dociągać, natomiast no też my jesteśmy świadomi i chcielibyśmy jakby, żeby wszyscy byli świadomi, że w formule Early Access nie wszystkie elementy będą dopracowane. Postaramy się jakby dopracować oczywiście te najważniejsze, natomiast gdzieś po wydaniu Early Accessu jest czas na kolejne, na dalsze prace, na kolejne patche i contentowe, ale też dopracowujące elementy, które zostały już zaznaczone w Early Accessie, no ale nie są wypoliszowane. Tutaj przy okazji jeszcze wspomnę o takim balansie pomiędzy głównymi feature'ami, tak, bo mamy budowanie bazy, mamy eksplorację, pracujemy nad światem, który będzie angażujący i do zwiedzania, i do takiej rozgrywki, jeśli chodzi o mechaniki budowania, wydobywania. Mamy też elementy obrony bazy, także no gdzieś tak jak w sandboxach my chcemy dać
graczom odpowiednie zabawki do rąk i oni się już będą bawili tak, jak będą chcieli. Czyli będą ludzie, którzy będą chcieli poświęcić bardziej czas na budowanie. Nie bardzo będzie ich interesował aspekt zeksplorowania całego świata. Będą tacy, którzy będą minimalną ilość rzeczy budowali, żeby progresować, ale za to będą chcieli ten świat poznać i wszystkie sektory jego zbadać. Także jak to w sandboxach, wszystko to będzie zależało od graczy, natomiast dla nas niezmienne pozostają takie główne filary, czyli budowanie, eksploracja i aspekt obrony bazy. Przejdziemy teraz do tej części marketingowej. Przy okazji ostatnich eventów na Steamie, w jakich braliśmy udział, zdecydowaliśmy się na kilka takich ruchów promocyjnych, na odświeżenie naszej strony, na wypuszczenie nowego, krótkiego materiału pokazującego gameplay. Był to teaser, na którym teaser gameplayowy, taki krótki, 1,5-minutowy wycinek, który jakby jednym ciągiem pokazał i aspekt obrony bazy, pokazał bazę i zateazowaliśmy gdzieś falę ognia, która też będzie jakimś istotnym elementem w rozgrywce w naszą grę. Ono oczywiście, robienie materiałów gameplayowych przed wydaniem gry we wczesnym dostępie jest wyzwaniem, dlatego że tak jak wspomniałem wcześniej, sam Early Access mówi o tym, że gra jest w wielu aspektach jeszcze niedopracowana, więc i te elementy, które my teraz pokazujemy na gameplayu, nie są dopracowane. Będą dopracowane, te najważniejsze, tak jak wspominałem, nie ze wszystkim też zdążymy, bo gdybyśmy chcieli dopracować wszystkie elementy tej gry, to nie byłby to Early Access. Więc jakby no, musimy się z tym liczyć, że uwalniając materiały gameplayowe będziemy też pokazywać niektóre rzeczy, które nie są dopracowane. Natomiast no, według nas ważne jest to, żebyśmy ten gameplay pokazywali, jednak grono odbiorców gier, w które my celujemy, czyli fanów base builderów, fanów sandboxów, dodatkowo w tej formule Early Access jednak ludzie chcą oglądać gameplay, nawet jakieś tam najmniejsze fragmenty, chcą śledzić postęp, jak ta gra, co ta gra będzie miała w sobie, jak postępują te prace. Także pokazywanie gameplayu jest dla nas istotne, dużo ważniejsze niż milczenie, nie pokazywanie niczego. Jak mielibyśmy ocenić ten teaser? Zdążyliśmy na event, czas mieliśmy dosyć krótki. Nie do końca jesteśmy zadowoleni z zasięgów, jakie osiągnęliśmy. Ja mam zupełnie, znaczy jest tak rzeczywiście, jeszcze w lipcu kończyliśmy devlog ostatni, a w sierpniu mieliśmy gotowy ten materiał, jakby to, co Krzysiek powiedział, jednym ciągiem nagrane 1,5 minuty z gry, żeby też pokazać, że ta gra jest, działa, nie próbujemy czegoś za bardzo schować, ani oszukać, ze wszystkimi ograniczeniami, o których powiedział. Natomiast koniec końców to tak, może zasięgi nie były takie, jak pewnie gdzieś tam po cichutku sobie liczyliśmy, natomiast tak czy inaczej uważamy, że jesteśmy w lepszej pozycji dziś z tym materiałem, niż gdybyśmy byli bez niej. W międzyczasie udało się jednak gdzieś tam, żeby ten film został na jakichś kanałach, czy naszym kanale bardzo ładnie całkiem został odtworzony. To jest chyba rekordowy ilość odtworzeń na naszym kanale YouTube'owym naszych materiałów w historii. Zdążyliśmy na Space Exploration na Steamie z odświeżoną stroną, z tym materiałem. Mieliśmy własny deweloperski event też wraz połączony z rocznicą
Green Hellu, także ten element cross-promocyjny też jakoś nam się udało wykorzystać. Także koniec końców nie był to oszałamiający sukces, natomiast jakbym miał, powiedzieć, czy lepiej, że to zrobiliśmy, czy lepiej, gdybyśmy tego nie zrobili, no to ja jestem 100% przekonany, że lepiej, że zrobiliśmy to całe ćwiczenie i tą operację, bo na pewno Star Rapture ciągle w sytuacji, kiedy nie pokazaliśmy pełnego gameplayu, całkiem nieźle się już prezentuje tak naprawdę to, gdzie jesteśmy, nie wiem, na poziomie chociażby tych followersów. Więc to tyle. Tak, zamykając jeszcze może temat teasera, to oczywiście śledzimy reakcje graczy, śledzimy komentarze i gdzieś tam oczywiście każda konstruktywna krytyka jest dla nas ważna, tym bardziej, że właśnie sam produkt, który wyjdzie w Early Accessie, no to tak samo jak w przypadku Green Hella jest to produkt, który jest robiony przy wsparciu graczy i też przy jakichś ich oczekiwaniach. Natomiast sami oczywiście jesteśmy świadomi, jakie rzeczy jeszcze musimy dopracować i też stawiamy na to, że każdy kolejny materiał, który będzie przez nas pokazywany, będzie pokazywał elementy coraz bardziej dopracowane, no bo ta produkcja gdzieś postępuje i zmierza do końca. No i tutaj gładko możemy przejść do tego, jaki mamy plan, co chcemy pokazać w następnej kolejności. Chcielibyśmy, żeby był już duży trailer, który pokaże wszystkie aspekty gry. Czyli gdzieś od devlogów przez ten krótki ostatni materiał gameplayowy przechodzimy do większego materiału, do materiału, który dotknie i pokaże wszystkie najważniejsze filary, tak żeby dać też graczom pełne zrozumienie, o czym jest produkt, żeby sobie mogli poskładać te wszystkie elementy układanki, które dawaliśmy im do tej pory, czy w postaci CGI-a, devlogów, teasera, czy w postaci screenshotów i opisów, które towarzyszą grze na naszej stronie. No także jest to duże wyzwanie, tym bardziej, że właśnie chcemy też pokazać postęp, więc jakby zakładamy, że elementy, które się pojawiły na teaserze i gdzieś tam wymagają największego dopracowania, to też będziemy chcieli je pokazać już poprawione, żeby było widać, że przede wszystkim cały scope gry, a po drugie, że te prace postępują i że dopracowujemy kolejne elementy przed wersją Early Accessową. I na tym możemy zamknąć część produkcyjno-projektową. Przechodzimy sobie do części Q&A. Pierwsze pytanie. Jaka będzie cena nowej gry? Ta decyzja ciągle nie jest podjęta, natomiast to, co zawsze powtarzamy, dla gier w tym segmencie, o którym my siebie widzimy, na dzień dzisiejszy te ceny oscylują pomiędzy 20 a 30 dolarów i to jest najbardziej prawdopodobne, że w tym zakresie jakoś będziemy celowali. Natomiast ostateczną decyzję podejmiemy no pewnie bardzo blisko samej premiery. Kiedy kolejne materiały z nowej gry? No więc my mamy taki cel, żeby jeszcze w tym roku pokazać ten duży trailer i na tym się skupiamy. Jest to zgrane z naszym celem doprowadzenia gry do wersji beta, więc taki jest plan i de facto będziemy robić wszystko, żeby go zrealizować. Co nas może powstrzymać? Tylko to, że jeśli uznamy, że to, co będziemy mieć w danym momencie, nie jest jeszcze na tyle atrakcyjne, że jednak byśmy chcieli jeszcze troszkę nad tym popracować. Tym bardziej, że no tutaj jeśli chodzi o ten
materiał, ten duży trailer, no to jednak chcielibyśmy, żeby on wypadł jak najlepiej i żeby też pokazywać rzeczy, które już wyglądają fajnie. Bym tylko jeszcze doprecyzował, że duży to przede wszystkim polegający na tym, że pokazuje wszystkie filary, tak? To nie znaczy, że on będzie miał 8 minut czy cokolwiek w tym rodzaju, tak? To bardziej chodzi o to, że trailery to dalej są trailery, które są nie bardzo długimi materiałami, natomiast chodzi o to, żeby pokazać rzeczywiście wszystkie filary w grze, które są najważniejsze i w dobrej jakości. Następne pytanie, tak? Czy są Państwo zadowoleni z obecnej jakości Star Rapture? Czy zamierzają Państwo udostępnić projekt graczom do zamkniętych testów? Jeżeli tak, to kiedy ruszą takie testy? To pierwsza część, czy jesteśmy zadowoleni z obecnej jakości? Z niektórych elementów jesteśmy zadowoleni, z niektórych jesteśmy niezadowoleni. I to tak naprawdę nadaje też priorytety teraz naszym pracom produkcyjnym, bo widzimy to, co najbardziej odstaje, widzimy to, co jeszcze jest niezadowalające i po prostu na tym się będziemy skupiali, więc tutaj nie można jednoznacznie odpowiedzieć, tak, że jesteśmy zadowoleni albo niezadowoleni. No, są elementy, które są już na wysokim poziomie i w zasadzie po jakichś drobnych modyfikacjach w balansie już są gotowe, ale są takie, które wymagają pracy i trzeba je poprawić. Druga część? Czy zamierzamy udostępniać? Co do zasady, na pewno jakby będziemy chcieli tą grę gdzieś na zewnątrz przetestować, tak? Ale czy to będą focus testy wśród, nie wiem, znajomych, przyjaciół w cudzysłowie, bo przecież jesteśmy w branży i mamy ludzi, którym moglibyśmy to oddać, super doświadczonych, czy to będą bardziej otwarte albo szersze, nawet nie tyle otwarte, ale szersze testy, to tutaj jakby na pewno ktoś to będzie z zewnątrz testował, to na 100%, natomiast w jakiej skali i kiedy, to jeszcze nie ma takiej decyzji. Kiedy możemy się spodziewać udostępniania większego gameplaya prezentującego wszystkie mechaniki i atuty Star Rapture? No więc to jest to, o czym rozmawialiśmy na samym końcu, czyli chcielibyśmy jeszcze w tym roku pokazać trailer, który zaprezentuje wszystkie najważniejsze mechaniki i pokaże, o czym kompleksowo jest Star Rapture. No natomiast będzie to trailer, tak? Czyli nie będzie to 20-minutowy gameplay, tylko będzie to już materiał pocięty, przygotowany tak, żeby w jakiejś takiej 2-3 minutowej pigułce pokazać całość gry. W jakim odstępie od bety pojawi się wersja konsolowa? Nie ma zupełnie takiej decyzji na dzień dzisiejszy. My się przyglądamy jakby samej w ogóle możliwości wydania Early Accessu na konsolach, bo tu sytuacja wygląda różnie per konsola. Na Xboxie można coś takiego robić i takich gier trochę jest. Na Sony raczej nie ma i my musielibyśmy albo udawać, że jakiś Early Access jest już wersją 1.0, no albo jednak lepiej tego pewnie nie robić, więc to jest jeszcze decyzja zupełnie przed nami, natomiast jakby myślimy o tych konsolach przez cały czas, choćby pod tym aspektem, ale też produkując tak naprawdę w dużej mierze, czy UI-e, czy kontrolery, już tam wprowadzamy tą możliwość, żeby jednak dało się grać w sensowny sposób na kontrolerze, tak żeby później te przynajmniej takie super podstawowe rzeczy nie trzeba było z nimi zbytnio walczyć przy portowaniu. Także tak to na dzień dzisiejszy wygląda, ale jakby skupiamy się na PC-cie, bo z naszej perspektywy jest to kluczowa platforma i dla tego typu raczej gier uważamy, że zresztą tak samo jak na Green Hellu, jednak przychody PC-towe są znacząco wyższe niż konsolowe. Jak oceniają Państwo postępy prac nad Star Rapture? Czy napotykacie jakieś większe trudności, na przykład z Unrealem 5? Myślę, że dobrze ogólnie oceniamy postępy prac, chociażby dlatego, że zamknęliśmy ostatni milestone, no i mamy już jakby od strony mechanicznej tą grę zamkniętą.
Nie jest tak, że mamy jeszcze jakieś ważne mechaniki, których nie ma, których jeszcze nie wprowadziliśmy i dopiero się za nie zabieramy. Raczej jest tak, że część z rzeczy, które wcześniej gdzieś iterowaliśmy, nawet zastanawiamy się, czy po prostu ich nie wyciąć z tego builda betowego ze względu na czas i ze względu na to, że nie wszystko damy radę dopracować tak, jakbyśmy chcieli. Może jesteśmy nie do końca zadowoleni z postępów, z szybkości, tak jak wspominałem wcześniej, z tej szybkości takiej dopracowywania tych elementów, tak? Bo zdajemy sobie sprawę, że żeby mieć ten build early accessowy, potrzebujemy dopracować wiele mechanik. Bo to jest tak, bo jest oczywiście, można to zebrać sobie w 3 czy 4 główne feature'y, natomiast trzeba wiedzieć, że za każdym tym featurem stoi kilkanaście albo czasem nawet 10 różnych mechanik, które się składają na fajność grania w dany feature. No i nam teraz zależy na tym, żeby właśnie podkręcić to tempo, żeby móc szybciej tą jakość osiągać. Jak szacujecie budżet GH2? Nie szacujemy. Aż tak daleko nie wybiegamy w przyszłość. Także... Beta Greenhella pierwszego była oferowana z 20% dyskontem. Czy w przypadku Star Rapture, który będzie posiadał od początku tryb kooperacji, można liczyć na nieco niższy rabat? No to jest super szczegółowe pytanie. Zakładam, że ono jest powiązane z ustaleniem ceny. Każdą cenę, którą będziemy chcieli mieć docelowo, można ustalić na dwa sposoby. Albo dać headline'ową taką cenę, albo dać headline'ową wyższą i zaoferować grę z dyskontem. Więc jakby to jest kwestia, którą podejmiemy dopiero na ostatniej prostej i ostatnim czasie przed samą premierą. Ile obecnie wynosi łączny koszt produkcji i obsługi GH? W sierpniu zeszłego roku było to 16,8 miliona złotych. Prawdę mówiąc, tradycyjnie my to ćwiczenie z wyliczeniem robimy przed publikacją raportu za trzeci kwartał, więc wtedy się to podzielimy. Ja z głowy nie mam tej liczby i nie chciałbym Państwa wprowadzić w błąd. Kiedy zamierzają Państwo rozpocząć fazę preprodukcji Greenhella II? Na pewno nie przed tym, jak Star Rapture dotrze do szczęśliwego finału w postaci Early Accessa. Do tego momentu będziemy pracować tylko koncepcyjnie. Natomiast no, te prace koncepcyjne mają nam później zdecydowanie skrócić czas w ogóle pracy nad grą, bo najważniejsze jest wiedzieć, co chce się zrobić. Jeśli chodzi jeszcze więcej, jakbym mógł powiedzieć coś o tej fazie preprodukcji, ona, mam nadzieję, że też będzie skrócona, akurat w przypadku Greenhella II, ze względu na to, że w preprodukcji bardzo często iteruje się i testuje pomysły na mechaniki, pomysły na to, co chce się zrobić. My tutaj już mamy w głowie, jak Greenhell II powinien wyglądać, jak powinny wyglądać mechaniki i jak powinny wyglądać poprawione mechaniki, które też już mamy w Greenhellu I. Także gdzieś tutaj się mocno przygotowujemy, żeby skracać te okresy preprodukcyjne. Jak oceniają Państwo premierę wersji 1.0 Satisfactory? Czy utwierdza ona Państwa w słuszności obranej drogi ze Star Rapture? To super szerokie pytanie. Znaczy, jak oceniamy premierę? No bardzo wysoko oceniamy. Jakby od zawsze mówiliśmy, że to jest świetna gra, super rozbudowana i właściwie pewnie wzorzec Sèvres Factory Buildera jako takiego. Także no uważamy, że to jest bazą graczy, na którą oni pracowali latami, tak? Dokładnie. Gra wyszła po 5 latach, jeszcze licząc, że wcześniej była na Epiku, tak? Przed Steamem, także to jest jakby ogromna gra, fantastyczna, zbierająca świetne oceny
i te 1.0 przebijające wszelkie piki poprzednie i świetnie się sprzedające, mimo tak już ogromnej ilości graczy, którą tą grę miało, tak? Czyli jakby oni już ogromną ilość sprzedali, a teraz tylko jeszcze ten rekord sobie śrubują, także oceniamy super pozytywnie. Natomiast czy to wpływa na naszą ocenę obranej drogi, trochę nie ma znaczenia żadnego, dlatego że my właśnie mówimy o tym, że kończymy tą grę i jakby trochę 1.0 Star Rapture, Satisfactory na Star Rapture no nie ma zbytnio przełożenia, bo nie bardzo wiemy, jakie przełożenie tak naprawdę koniec końców mogłoby mieć. No jakby myśl przewodnia może być jedna, tak, że dobrze zrobiona gra świetnie się sprzeda. No tak. Więc dla nas no to jest tylko taki, to znaczy my wierzymy w Star Rapture, ale Star Rapture nie będzie konkurował bezpośrednio z Satisfactory, no bo Satisfactory to jest gigantyczny base builder, który się tylko i wyłącznie na tym skupia, a poza tym, tak jak Grzegorz wspominał, to jest już 5., 6. czy 7. rok produkcji tego tytułu. Tak. Na jaką kwotę szacujecie koszt wsparcia Star Rapture już po wydaniu pełnej wersji, zakładając analogiczną intensywność dodawania zawartości co przy Green Hellu? Kompletnie się nad takimi rzeczami nie zastanawiamy. Jakby z naszej perspektywy to jest na dzień dzisiejszy zupełnie bez znaczenia, tak? Nie szacujemy tego typu kosztów. Gra, najważniejsze, żebyśmy zrobili jak najlepszą grę i ją wydali i od tego, co się wtedy pewnie wydarzy, będziemy dalej patrzeć, co z tym projektem dalej robić. Czy rozważają Panowie zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego w Creepy Jar? Myślę, że chyba nie powinniśmy, zapytam się Ajaru, ale nie powinniśmy się chyba wypowiadać na temat kupowania akcji, bo chyba to jest objęte marem, także spasujemy z tego pytania. Jak będzie wyglądał podział zespołu produkcyjnego po premierze Early Access Star Rapture? Ile osób przypadnie na tworzenie Green Hella II? No, w tym momencie chyba jakimś dla nas głównym drogowskazem będzie, jak ten Star Rapture w Early Accessie będzie się sprzedawał. No bo my z naszej strony możemy mieć tylko wpływ na to, co w tej grze zrobimy i jak to dopracujemy, więc my jakby staramy się, żeby Star Rapture było jak najfajniejszą, jak najgłębszą grą. Natomiast no, nie znamy tego czynnika w postaci, jak on się przyjmie na rynku. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć, więc jak będzie, w zależności od sprzedaży, pewnie będziemy wtedy dzielili sobie ten zespół i się zastanawiali, jak tutaj ten zespół do Green Hella II stworzyć i w którym momencie. Jakie elementy Star Rapture potrzebują obecnie największej poprawy? Wydaje się, że najbardziej teraz się będziemy skupiać na elementach związanych z obroną bazy, z kombatem, dlatego że jakby eksploracja, budowa świata, aspekt budowania, te wszystkie rzeczy wydają się być w miarę bezpieczne dla nas. Nad nimi też najdłużej pracowaliśmy, więc oczywiście wymagają dopracowania, wymagają zbalansowania i tych wszystkich takich etapów związanych z ograniem. Natomiast sam aspekt obrony bazy, on jeszcze do niedawna, można powiedzieć, był bardzo iterowany, przechodził różne koncepcje, więc tutaj mamy jeszcze sporo do zrobienia. No bo to w sumie jest na dwóch płaszczyznach, tak? Bo to nie chodzi tylko o dopracowanie animacji czy tego, jaki FX wylatuje z lufy broni, ale ogólnie o całą logikę obrony tej bazy i z czego to się bierze, jak to postępuje, na co wpływa i tak dalej.
Ja bym jeszcze uzupełnię, że poprawę jak poprawę, ale w sensie takim, że jak będziemy mieli te wszystkie mechaniki i to, o czym Krzysiek powiedział, no to jakby jest ciągle etap balansowania i to on jest naprawdę dużym etapem, tak, żeby te wszystkie rzeczy, które mamy w grze, poskładać w coś, co będzie fajne. No i nie zapominajmy, też jakiś element performance'owy, zakładamy naprawianie błędów i tym podobne, takich gdzieś tam się pojawiających w grze, też na pewno dużo czasu jeszcze i pracy przed nami z tym związane. Z jak dużym wyprzedzeniem chcecie podać datę premiery gry? Na miesiąc, kwartał przed premierą przy okazji jakiegoś eventu typu publikacja gameplay, czy są tutaj jakieś standardy dla tego typu gier? To chyba od końca najsensowniej. Standardów jakichś złotych tak koniec końców nie ma. No, zakładamy, że nie chcemy na pewno zrzucić gry znikąd, bo samo danie daty na Steamie już powoduje, że widoczność tej gry się zwiększa, więc na pewno będziemy chcieli te ostatnie tygodnie czy jakiś tam okres, no ale pewnie tygodnie, tak, wykorzystać co najmniej w taki sposób, może to będzie trochę więcej, zobaczymy. Także nie mamy w głowie konkretnej daty, ale na pewno to nie będzie bardzo krótki okres, bo wydaje nam się, że to są mniej skuteczne wtedy działania. Co do eventów, zobaczymy, tak? To znaczy, tu jeszcze jakieś tam różne opcje są potencjalnie otwarte, jak to będzie zrobione, natomiast koniec końców najważniejsze jest, żebyśmy mieli tą grę, tak? Okazje do wydania i do poinformowania na pewno dobre się znajdą. Kluczowe jest, żebyśmy rzeczywiście dowieźli produkt na odpowiednim poziomie. Prosiłbym o doprecyzowanie. Preprodukcja Green Hell 2 ruszy raczej po premierze Early Access Star Rapture, czy po pełnej premierze 1.0. Nie wiemy tego jeszcze. Wszystko tutaj zależy od tego, jak będzie performował na Steamie Early Access Star Rapture. Natomiast myślę, że gdzieś tam bardziej się skłaniamy w kierunku tego, że ta preprodukcja ruszy przed pełną premierą 1.0, tak? Bo premiera 1.0 może być w różnych momentach. Nie ma to większego tak naprawdę zdecydowanego wpływu na sprzedaż tej gry, dlatego że jeśli Early Access jest dobry i jakby zaskoczy na rynku, spodoba się graczom, to tak chociażby jak w przypadku wspomnianego Satisfactory, może przez kilka lat być sobie na Steamie, świetnie się sprzedawać, a premiera 1.0 jest jakoś tylko taką kropką trochę nad i. Z Green Hellem było troszkę inaczej, dosyć szybko była wersja 1.0, a potem jeszcze przez kolejne lata rozbudowaliśmy tą grę o dodatkowy content. Satisfactory troszkę odwrotnie, rozbudowywali grę o dodatkowy content i teraz zrobili wersję 1.0, także troszkę nie chcemy się uzależniać od tej wersji 1.0 z ruszeniem nad Green Hellem drugim. Chcielibyśmy ruszyć jak najszybciej. Jak zobaczymy, że mamy możliwość przesunięcia zasobów ludzkich, to wtedy zaczniemy sobie już tą pracę planować. Ile czasu Star Rapture będzie w Early Access mniej więcej według Waszych obecnych planów? Znaczy, no to co Krzysiek powiedział, no historycznie Green Hell był krótko, bo to był właściwie rok tak. równiusieńko. No nie ma czegoś takiego, że my już dzisiaj wiemy, tak? No bo zakładamy, że ileś tam feature'ów do tego Early Accessu jeszcze będziemy musieli dołożyć do gry, pewnie story i tym podobne rzeczy, także jakby na dzień dzisiejszy to nie jest sztywne, ale gdybym miał obstawiać, czy jesteśmy bliżej tego, co zrobiliśmy w Green Hellu, czy na przykład tego, co zrobiło Satisfactory, to raczej bym powiedział, że powtórzymy bardziej to, co żeśmy robili wcześniej. Ten model wydaje się, że ma pewne plusy. A tak czy inaczej później zakładamy, że będziemy ten content pewnie jeszcze dodawali w scenariuszu jakiegoś takiego przynajmniej sensownego sukcesu tej gry, tak? Bo oczywiście innych może się nie będzie to opłacało.
Czy w StarRapture można spodziewać się istotniejszego skoku jakościowego w zakresie AI wrogów w porównaniu do Green Hell? No są to zupełnie dwa inne tytuły i AI wrogów też zupełnie jakby ma inną logikę, inne algorytmy i co innego robi, także no ciężko mi na to pytanie w ten sposób odpowiedzieć. Bardziej jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy będzie skok jakościowy w zakresie AI w Green Hellu drugim do Green Hella pierwszego. Tak będzie, natomiast AI wrogów w StarRapture, no jednak obrona bazy, chcemy to sprowadzić do jakichś hord, w które się strzela, które się po prostu rozbija, a nie do jakichś tam konkretnych, mądrych zachowań pojedynczych AI. Koniec pytań. Dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami i nas po raz kolejny wysłuchaliście. Do zobaczenia następnym razem. Bardzo dziękujemy i inwestorów indywidualnych zapraszamy na czat o 13:00. Dziękujemy.